Witam serdecznie na moim kanale. Mam na imię Joanna i zapraszam Was do mojego świata malowanego drutami. Będziemy dziergać rękaw. Jest to druga część filmiku odnośnie sweterka. W pierwszej pokazywałam Wam konkretnie tutaj ten wzór, tak żebyście dziergając cały sweterek, jeżeli chcecie użyć ten wzór w jakimś innym miejscu tego sweterka, na przykład mieli po prostu sam wzór, a właśnie ten konkretny w oddzielnym filmiku, żeby łatwo Wam było do niego wrócić. A teraz przyprowadzę Was krok po kroku, jak dziergać konkretnie ten wąski rękawek. On będzie ładnie nam wyszczuplał sylwetkę, bo będzie przylegał do ciała, a jednocześnie jest właśnie w tym fajnym wzorze i ten wzór jest prosty, jest dziergany rękawek na okrągło. Zobaczcie, a tutaj jeszcze między wzorami właśnie takie jakby ściągające motywy, co dodatkowo jeszcze jakby nam wydłuży, wyszczupli rękę. Przynajmniej mam nadzieję. No w każdym bądź razie, nie przedłużając, jeżeli chodzi o rękawek, będziemy go dziergać, tak jak i cały sweter, ja będę dziergać go na drutach 4 mm z włóczki kaszmirowej, z Good Kashmir, taka oto włóczka. Czasami tam się pytacie, ale naprawdę można ją znaleźć na sieci. Poszukajcie na spokojnie, jest w korzystnych nieraz cenach. Wobec czego przydałoby się, ponieważ dziergamy na okrągło, jeszcze znacznik rzędu i zaczynamy. Ja będę dziergać z nitki podwójnie złożonej. Zobaczcie, tak ona wygląda. I jeżeli chodzi o to, czasami dodają jeszcze taką nitkę cieniusią. Zaraz Wam pokażę. O. Do tego czasami właśnie motka dodają po prostu nitkę do kompletu. I ja sobie tą nitkę też tutaj dodam. Ona jest naprawdę tak cienka. Jednocześnie stabilizuje troszeczkę nam tą włóczkę. Ona sama łatwo się rwie, zobaczcie. Ale jednocześnie przy dodaniu jej do właśnie tych włóczki standardowej z motka, to wszystko będzie bardziej mocne i takie fajniejsze. Można dodać, nie można. Można użyć jakiejkolwiek innej. Fajnie, żeby to była włóczka, która nie ma za bardzo długiego włosa, w ogóle włosa, ponieważ wtedy wzór ładniej będzie wyglądał. I tak będzie nasza włóczka wyglądała. I tak, odliczymy sobie, znaczy ja odliczę sobie tutaj 110 cm. Tak, mniej więcej jest 110. Po odmierzeniu tutaj składam sobie tą nitkę i teraz mam druty 4 mm na żyłce, bo będziemy dziergać na okrągło bez zszywania rękawa i długość jest razem z drut z żyłką ma 40 cm. I tak wypadałoby takie druty mieć, ponieważ łatwo Wam będzie się dziergać na okrągło nasz rękawek. Przy dłuższej żyłce będzie to utrudnione, niemożliwe. No ale 40 to byłoby tak wskazane. I teraz, ponieważ jest to bardzo cieniusia nitka, składam druty podwójnie, wkładam sobie tutaj właśnie w to miejsce, gdzie odliczyłam 110 i nabieram 45 oczek, nabieram w ten sposób. Tutaj to jest standardowo na moim kanale, tak? Nitka przez palec wskazujący, druga przez kciuk. Tu odwracam do wewnątrz, tu przytrzymywane są złączone dwie nitki przez ostatnie palce, druty przez oczko z kciuka i nitkę z palca wskazującego. I tak nabieram 45 oczek. Oczywiście liczbę oczek musicie nabrać uwzględniając wzór i uwzględniając swoje oczywiście obwody, nadgarstka, a później oczywiście całej ręki.
I jeżeli chodzi o wzór, to sam wzór ma 13 oczek, natomiast jest między wzorem jeszcze są dodatkowe oczka, jakby wypełniające właśnie te przestrzenie między wzorami, które później, dzięki którym w sumie później możemy, dodając oczka, rozszerzać ten rękaw, bo rękaw będzie nam się rozszerzał, tak? Zobaczcie, tutaj jest na początku wąski, może tak nie widać, ale on się rozszerza. Czyli idzie od wąskiego, tutaj się rozszerza. Nie widać może tak bardzo, dlatego że dodaję oczka tutaj w przerwach między wzorami, dzięki czemu ten wzór jest zachowany, nie musimy tam kombinować z samym wzorem, a w przerwach tutaj jest coraz więcej oczek, ale zrobiłam to na bazie wzoru praktycznie ściągaczowego podwójnego, dzięki czemu później on będzie nam się tak układał, na przykład ściągał i wtedy widzimy sam wzór, ale w zależności od tego, jaką mamy dłoń, jak bardzo nam się rozszerza, to też będzie nam się rozszerzało tutaj, zachowując wzór i jednocześnie zachowując właśnie tą pionową linię, która tak wysmukla dłoń i myślę, że to wszystko fajnie będzie współgrało. No taki był mój zamysł. W każdym bądź razie musicie to wszystko sobie uwzględnić. Brałam 45 oczek i teraz zobaczcie, zostało mi malusio tej nitki tutaj z nabierania. Ale teraz też jeszcze, jeżeli chodzi o próbkę obliczeniową, bo też często się pytacie, to powiem, że próbka obliczeniowa, czyli ta 10 na 10 cm na ten rękawek z tym wzorem, a z tą nitką i tymi drutami wynosiła 18 oczek i 22 rzędy. To też trzeba sobie uwzględnić. Ponieważ nie chcę tutaj, jak widzicie, ściągacza, tak? Chcę od razu jakby wkomponować wzór, no ale to musi się jakby też stopniowo dziać, żeby nie od razu pierwsze oczko było wzorem. Też uwzględniłam tą liczbę oczek pod tym kątem. Zrobimy dwa rzędy takiego jakby ściągacza, czyli prostego przerabiania oczek prawych i lewych. I jeżeli chodzi o przerabianie na okrągło, to teraz musimy rozciągnąć te oczka, wszystkie, widzicie, na drut i żyłkę. Oczywiście na początku przy nabraniu jest to dość utrudnione. Pierwszy rząd będzie to powtarzanie 2 lewych, 6 prawych, 1 lewego i znów 6 prawych. Czyli musimy tutaj mamy tą nitkę wiodącą, wszystkie oczka naciągnąć na drut i drugą żyłkę. Jeżeli się nie da, to robimy, bo na początku jest to utrudnione, na połowę zginamy, przeciągamy oczka i teraz tak, żeby się tu nie zaplątać. Moment, o, jest, dobra. I też, żeby oczka nam się nie skręciły. Wszystkie tutaj mają być do środka i tu też do środka. Wszystkie ładnie, jest, są. Widać? Dobra. Te ściągamy na żyłkę. Te naciągamy na drut. I przerabiamy. Czyli tak, pierwszy rząd mamy 2 lewe, nitka wiodąca jest z przodu, i teraz musimy ścisnąć i są. O, jest, dobra, 2 lewe. Muszę tutaj ścisnąć mocniej. Ciężko jest pokazywać w kamerze pierwszy rząd przy takich koronkowych
małych obwodach. Tu może nie wygląda ładnie i ręce mi się trzęsą. Tylko wszystko trzymać. Dobra. 2 lewe, 6 prawych. 2, 3, 4, 5, 6. 1 lewe. Znowu 6 prawych. Tak, czyli 2, pomylę się zaraz, 3, 4, 5, 6. Prawe są przerabiane od przodu z tego względu, że przerabiamy na okrągło i ma strony lewej i prawej, wobec czego prawe od przodu, żeby nie były skręcone. No i powtarzamy. 2 lewe, 6 prawych, 2, 3, 4, 5, 6. I teraz widzicie, tutaj skończyłam i teraz przeciągam tą drugą część na drut. O, drugą część rzędu, a pierwszą ściągam z drutu na żyłkę i przerabiam dalej. Czyli skończyłam na 6 prawych. Teraz 1 lewe. Znowu 6 prawych. 2, 3, 4, 5, 6. I powtarzam schemat jeszcze raz. 2 lewe, 6 prawych, 5 i 6, czyli rząd kończy się pierwszy tymi 6 prawymi. Tutaj powstała przerwa, jak widzicie, ale nie martwcie się, bo po pierwsze ściągniemy ją później. Nie wiem, czemu mi powstała, bo jak nagrywam, to zawsze też ciężej jest to wszystko ogarnąć. W każdym bądź razie później ją ścisnę, a poza tym później można złapać tą nitką, która tutaj nam została w tym przeszywaniu i zobaczcie, tutaj nie ma przerwy, nie? Zobaczcie, tutaj naprawdę nigdzie tej przerwy nie zobaczycie. Także nie martwcie się, bo wiem, że czasami tam piszecie w komentarzach, że proszę pani, przerwa mi tutaj wychodzi. No widzicie, mi też wychodzi, ale wszystko da się później zatuszować. Dobra, i teraz ciągniemy drugi rząd, czyli ściągamy tutaj te oczka przerobione na żyłkę, a te z żyłki na drut i ciągniemy drugi rząd tak samo. I to będą te 2 rzędy ściągacza, no takiego początku rękawa jakby, tak? Żeby po prostu rękaw był jednocześnie bez ściągacza, a jednocześnie właśnie, żeby tu ściągnę, a tutaj wciągnę na drut. Widzicie, drugi rząd. I tutaj starajmy się jak najmocniej ścisnąć właśnie, zwłaszcza przy drugim rzędzie już te oczko pierwsze, żeby docisnąć z tym tutaj ostatnim, żeby właśnie nie była ta przerwa. I teraz pamiętajmy, że jest to dzierganie na okrągło, wobec czego oczka lewe przerabiajmy tak, żeby nie były skręcone, wobec czego już musimy koniecznie w drugim rzędzie przerabiać je, zaczynając drut prawy, wkładając od tyłu, o tutaj w te oczko i zabierając nitkę, która jest z przodu, tak? O, widzicie? Wtedy oczko nie będzie skręcone.
czy przy tym moim przerabianiu, tak? O, tutaj mocno ścisnę. No a tutaj oczko prawe to standardowo od przodu. Przerobiłam już te 2 rzędy i teraz, jeżeli chodzi o wzór, tak jak mówiłam, jest on w pierwszej części, wobec czego tak, wzór, jak wiecie, ma 13 oczek i 8 rzędów do góry, jeżeli ktoś ogląda już to pierwszą część. To już trzeba uwzględnić. Dodatkowo są właśnie między wzorem oczka przerabiane właśnie, ja będę Wam tutaj mówić jak dokładnie, i też będziemy, jeżeli dodawać będziemy jakiekolwiek naskosy rękawa, to będziemy właśnie dodawać oczka między tym wzorem, tak? Czyli jeżeli mówię wzór, to jest dokładnie ta część tutaj naszego rękawka, a między wzorem to jest właśnie te oczka prawe i lewe tylko. A tak wygląda tutaj już ładnie przerobiony, widzicie też nasz początek. Dobra, i teraz co robimy dalej? Teraz już ładniej zaczyna się formować, że można praktycznie niedługo będzie na 2 druty i żyłkę rozsunąć, no ale jeszcze na razie nie. Mamy pierwszy rząd po tych 2, który już będziemy wplatać wzór. I teraz musimy pamiętać, że mamy tak, 2 oczka lewe, następnie mamy 13 oczek wzoru i to powtarzamy przez cały okrąg, przez cały rząd. Pamiętajcie, że też wzór na stronie, znaczy drugi rząd to przy przerabianiu na okrągło, drugi rząd zawsze jest wynikową, czyli tak jak oczka schodzą z drutu, tak przerabiamy, tak? A samo kształtowanie tego wzoru jest w co drugim rzędzie. I ja tutaj zaczynam pierwszy rząd wzoru i tam, pamiętacie, było 3 oczka na prawo, 2 oczka razem na prawo. Ja tutaj nie będę się skupiać dokładnie na tym wzorze, nie będę Wam krok po kroku pokazywać, bo za długi byłby filmik o całym rękawie. Tutaj muszę sobie rozłożyć jeszcze. Później jedno na prawo, później jest narzut, lewe, narzut, na prawo, 2 oczka razem przez przeciągnięcie i 3 prawe. I teraz powtarzamy od początku, czyli 2 oczka lewe i wzór. I tak przerobimy te 8 rzędów do góry, czyli wzorem i tymi 2 oczkami lewymi pomiędzy wzorem. Nie zapomnijcie stawić znacznika, tutaj jak się kończy rząd, ją tutaj tą nitkę, która została i zawsze mi wyznacza koniec rzędu, no ale później to już dobrze jest sobie wstawić znacznik i później go przykładać do góry, tak, żebyśmy wiedziały, gdzie się kończy nasz rząd. I przerobiłam drugi rząd wzoru, czyli tak jak oczka schodzą z drutu. Teraz mamy trzeci, czyli mamy 2 oczka lewe, te pomiędzy wzorem. I teraz mamy oczka wzoru, czyli 2 na prawo, 2 razem. Nie, jednak się nie da jeszcze, muszę wyciągnąć. 2 razem, tak. 2 na prawo. Nie. 2 razem. Jedno na prawo. Jedno na prawo. Narzut na prawo. Lewe. Prawe. Narzut. Prawe.
2 razy przez przeciągnięcie i 2 na prawo. I tak dalej powtarzam, tak? Czwarty to był rząd, jak oczka schodzą z drutu. Piąty rząd. Teraz jeszcze możecie zobaczyć, on dalej nie naciąga się nasza robótka na obydwa druty i żyłkę, wobec czego możecie jeszcze taką technikę stosować, ja też tak lubię, że tutaj sobie po prostu przerabiam, natomiast ten prawy drut, a zawsze tak ściągam całą robótkę i on tutaj luźno chodzi bez robótki i przerabiam. I później zawsze ściągam tak, żeby cała robótka jakby szła tutaj na żyłkę i na lewy drut, a tutaj prawy, żeby on mieć tak i tutaj zawinięty. Tylko trzeba pamiętać, żeby mocno ściskać, o tutaj przerabiając kolejne oczko, między tym właśnie, co jest na drucie, a tym, co tutaj jest na żyłce. Czyli rząd piąty. Jedziemy. Standardowo są te pomiędzy wzorem 2 oczka lewe, później jest oczko prawe. 2 oczka razem, oczko prawe, narzut, 2 oczka prawe. O, i już tutaj mi dalej nie idzie, więc ja przeciągnę. Zrobię te 2 prawe i teraz przeciągnę, o, żeby się nie pomylić. O, widzicie? I znowu, i dalej jadę sobie. Lewe, dwa prawe, narzut, jedno prawe, 2 razy przez przeciągnięcie i jedno prawe. I dalej znowu 2 lewe i tak dalej do końca rzędu. Teraz mamy 7 rząd wzoru. A 6 był standardowo, jak schodzi z drutu. No i w 7 będziemy mieli 2 oczka razem, jedno prawe, 1 narzut, 3 oczka na prawo, jedno lewe, 3 na prawo, jeden narzut, jedno prawe i 2 razy przez przeciągnięcie. I 8 rząd wzoru to jest tak, jak schodzą z drutu. Teraz mamy rząd 11, czyli tak było. Najpierw były te 2 rzędy, tak, standardowo takie jakby mini ściągacz, no tak to nazwijmy. Później było 8 rzędów, gdzie mieliśmy ten wzór. Może tutaj widać ten wzór, czyli w sumie daje nam już 10 rzędów przerobionych od początku naszego rękawa. I teraz mamy rząd 11 i dodamy 6 oczek. Oczka, tak jak mówiłam, będziemy dodawać w tych przerwach między wzorem, czyli tutaj mamy 13 oczek wzoru i 2 oczka lewe, czyli to jest taka przerwa między kolejnym wzorem. Tych przerw teraz mamy 3, tak? Raz, 2 i tu trzecie, tak? To jest znacznik rzędu. I tak, dodając 6 oczek, musimy przerobić każde oczko, które tutaj jest na lewo, 2 razy. Mamy tutaj 2 oczka lewe i teraz każde te oczko przerabiamy 2 razy. I będzie to tak. I teraz też nie zapomnijcie dalej o wzorze, bo to też będzie pierwszy rząd wzoru. Czyli w tych przerwach, gdzie mamy oczka lewe, przerabiamy te oczka 2 razy, każde z nich, tu mamy, i wtedy powstanie 4. W
przerwach między wzorem, tutaj 4, czyli w sumie dodamy 6 oczek. Pierwszy rząd wzoru, tak, 3, tam na prawo, 2 razem. Prawy, narzut, lewy, narzut, prawy, 2 razy przez przeciągnięcie i 3 prawe, 3 i mamy kolejne 2 oczka lewe i też każde z nich przerabiamy 2 razy, przez co powstanie nam w tych przerwach powstaną nam 4 oczka. Zobaczcie, ja przerabiam w ten sposób na lewo, że nitka wiodąca jest z przodu drutu lewego, drut prawy przechodzi od tyłu tego oczka, zabiera tą nitkę, tak to wygląda, i później jeszcze raz przechodzi od środka, podważając nitkę przednią tego oczka i też zabiera tą nitkę wiodącą i ściągamy. Mocno tutaj zaciskam. W tym momencie, jak przerobimy 2 razy, a nie narzut, nie będziemy mieli dziury i będzie ładnie wszystko się tak komponować. Zaraz Wam pokażę. Ściągnę tutaj. O, że zobaczcie, no tutaj jesteśmy w tym momencie tutaj, tak? I tutaj dajemy. I nie będzie, zobaczcie, takich przerw żadnych, ani dziur przy tym dodaniu, tylko po prostu ładnie wszystko będzie się nam układać. W kolejnym rzędzie po prostu zrobimy z tych 4, co teraz mamy przerwie, zrobimy sobie już 2 prawe i 2 lewe. Skończyliśmy ten rząd z dodawaniem, mamy kolejny rząd, będzie to drugi rząd wzoru, nasz rząd 12 od początku robótki i teraz w tych 4 lewych, z tych 4 lewych, które są pomiędzy wzorem, zrobimy już tą kompozycję taką fajną tutaj z oczko lewe, 2 prawe i lewe. Czyli zrobimy tak, lewe, 2 prawe i lewe. I w tym momencie, bo później jeszcze będziemy kilka razy dodawać, dodając tutaj, o, tak jak już mówiłam, między wzorem, wzór pozostanie nie naruszony, a tutaj po prostu właśnie w tych przerwach i tak to zobaczcie, o, tak to będzie nam się układało tutaj. Widzicie? W ten sposób. A tutaj mamy nasz wzór, tak? A tutaj mamy nasz początek rękawa. O. I tak to będzie się układało. Czyli teraz przerabiając równocześnie drugi rząd wzoru, czyli tak jak oczka schodzą z drutu, z oczek, które są pomiędzy wzorem, które dodaliśmy w poprzednim rzędzie. A już praktycznie możemy teraz ładnie po całości jechać. Już nie musimy tak kombinować, już jest coraz łatwiej przerabiać. Czyli przesuwając na żyłkę i na drut, już jest to ułatwione. Z oczek, które są właśnie te 4 wcześniej dodane, robimy, żebym się nie pomyliła, jesteśmy, czyli tak, lewe, tu są dodane, więc mogę od środka je przerobić na prawo. Pierwszy raz 2 prawe i lewe. Teraz przerabiamy dalej i nie dodajemy ani nic i przerabiamy tak, jak teraz, czyli wzór i w przerwie pomiędzy wzorem 1 oczko lewe, 2 prawe, 1 oczko lewe, przez 4 powtórzenia. I w sumie od początku robótki mamy 5 powtórzeń,
5 powtórzeń wzoru. I jak zaczynamy przerabiać 6. wzór, to będziemy znowu dodawać w przerwach właśnie między wzorem, tak jak teraz, kolejne oczka na to, żeby na skosy rękawa, na to, żeby rękaw się rozszerzał nam w obwodzie. Czyli teraz ja przerabiam, już po tym dodawaniu kończę ten wzór. Jest to już drugie powtórzenie wzoru, tak, jesteśmy w drugim powtórzeniu wzoru. Jak go skończę? W 6. powtórzeniu wzoru, czyli będziemy znowu dodawać, czyli będzie od początku robótki, to będzie 6. powtórzenie wzoru. W sumie, jak się pomylicie i nie będzie to 6. powtórzenie, będzie 7. albo wcześniejsze, to przecież też to sobie jakby uwzględnijcie, że przecież też się nic takiego nie stanie, a poza tym może akurat macie chcecie, że na przykład szybciej, żeby się rozszerzało, tak, to wtedy po prostu szybciej dodacie, nie? Po prostu chodziło o to, żeby te dodawanie przeprowadzać w przerwach między wzorem, czyli właśnie w tych tutaj, tak? Żeby wzór po prostu pozostał nienaruszony i żeby po prostu jak w miarę dodawania rozszerzał się, tak? No tylko o to chodzi, no. Także dobra. To ja dziergam dalej. Jesteśmy w 6. powtórzeniu wzoru od początku robótki i dodamy teraz 3 oczka w całym rzędzie. I tak samo zrobimy w 7. powtórzeniu wzoru, czyli teraz dodamy 3 oczka, przerobimy cały wzór, czyli te 8 rzędów do góry i kolejne 7. powtórzenie wzoru, to też będzie dodawanie 3 oczek w rzędzie. Jak to będzie wyglądać? Tak jak mówiłam, proponuję dodawać oczka pomiędzy wzorem, czyli tutaj jak mamy ten nasz wzór i później mamy tutaj przerabianie oczko lewe, 2 prawe i lewe, to z tego lewego zrobimy 2 oczka i będą to 2 oczka lewe. I to będzie jedno dodanie. Później standardowo przerobimy 2 oczka na prawo, później jedno lewe, później wzór. To jest pierwszy rząd wzoru. Dlatego w tym 6. powtórzeniu wzoru dodamy po jednym oczku, bo w sumie będzie ich 3 na rzędzie, w pierwszych lewych oczkach tutaj pomiędzy wzorem, tak? Czyli jak mamy lewe, to przerabiamy je podwójnie. Najpierw ja przerabiam w ten sposób, że najpierw wkładam drut od tyłu w to oczko lewe, przerabiam je na lewo i jeszcze raz, ale zaciągając tą nitkę przednią i też tego samego oczka i też przerabiam na lewo i dopiero ściągam. I to już mam drugie dodanie, tak? I jeszcze jedno mi zostanie. I to samo powtórzę w 7. powtórzeniu wzoru. Czyli jak przerobię do końca ten wzór, to w 7. powtórzeniu wzoru. Z tym, że w 7. powtórzeniu wzoru dla równowagi będę przerabiać te drugie oczka lewe, dodając właśnie oczko, z jednego robiąc 2, czyli dodając 3 oczka. I wtedy, o co chodzi? Wtedy będziemy mieli tak, wzór nienaruszony, tak? Przez całą długość rękawa wysokość będzie nienaruszony. Tak samo ta linia tych 2 oczek prawych tutaj będzie nienaruszona. Zobaczcie, o, widzicie?
nienaruszona, mimo tego, że dodawaliśmy, to ona cały czas jest prosta, cały czas to są 2 oczka prawe. Wzór też cały czas jest bez dawania, bez skomplikowania, a tylko tutaj dodajemy na oczkach lewych raz i po prostu zwiększamy liczbę oczek lewych w przerwach pomiędzy wzorem. Dobrze, czyli ja teraz przerobię rząd, czy wzór, 6. powtórzenie wzoru, bo już teraz praktycznie dodałam. Jeszcze mi zostało jedno. I w 7. powtórzenie wzoru będzie też przez dodawanie, ale w tych drugich oczkach lewych, czyli jak ja teraz dodaję w tych pierwszych oczkach lewych, o, widzicie, tutaj zobaczcie, tu są, tak ładnie zrobię, o, czyli ja teraz dodaję w tych tutaj, tak, w tych pierwszych, później mam te 2 prawe, to w 7. powtórzeniu wzoru dodam 3 oczka, przerabiając podwójnie to drugie oczko lewe. I wtedy będziemy mieli wzór, 2 oczka lewe, 2 oczka prawe i 2 oczka lewe. Tak, czyli nie będę już teraz Was zanudzać, jak to dodać, bo będzie to tak samo, tylko w tych drugich lewych, czyli w 6. i w 7. powtórzeniu wzoru dodamy 3 oczka. Później będziemy przerabiać kilka powtórzeń wzoru bez dodawania oczek. Czyli jak już przerobimy ten 6. i 7. powtórzenie wzoru, to później będziemy przerabiać bez dodawania oczek kilka jeszcze razy, a mianowicie aż do 12. powtórzenia wzoru, gdzie znów dodamy i ja włączę się, jak przerobię i powiem, jak dodamy. Jeszcze raz, żebyście sobie nie skomplikowali sprawy. Także przerabiajcie teraz na spokojnie i włączę się w 12. powtórzeniu wzoru. Jesteśmy teraz w 12. powtórzeniu wzoru i dodamy 6 oczek, przerabiając oczka lewe na lewo. Jedno oczko lewe, z jednego oczka lewego będziemy robić 2 oczka lewe i rozłożymy to równomiernie, czyli tutaj zobaczcie, tutaj mamy jedną tą przerwę między wzorami, tutaj drugą, a tutaj trzecią i po prostu w każdej tej przerwie dodamy 2 oczka. Tak? Ja dodam w ten sposób, że tutaj pierwsze oczko mam lewe, czyli przerobię je 2 razy na lewo. Tu biorę, tak samo jak w poprzednich, przerabiam raz i drugi raz na lewo. Następnie mam lewe, później mam 2 prawe, później mam lewe i później te ostatnie tutaj z lewych też 2 razy na lewo. O, raz, 2. Tak, i w tym momencie dodałam 2 oczka. W kolejnej przerwie między wzorami znów dodam 2 oczka. I tutaj jest też pierwszy rząd wzoru. Przerabiam. Czyli 3 prawe, 2 razem, 1 prawe, 1 narzut, 1 lewe, 1 narzut, 1 prawe, 2 razem na prawo przez przeciągnięcie i 3 prawe. 2, 3. I teraz kolejną mam tą przerwę między wzorami. Znowu przerabiam jedno oczko lewe 2 razy, dodając w ten sposób jedno lewe. Później znowu lewe, prawe, prawe, lewe i przerabiając ostatnie lewe 2 razy. I już mam w tym momencie dodane kolejne 2 oczka, czyli 4.
I zostało mi jeszcze raz dodawanie. I wtedy, jak już dodam te wszystkie 6 oczek w tym 12 powtórzeniu wzoru, to na drutach, o tutaj, to na drutach powinno być 63 oczka. Tak mniej więcej gdzieś 41 cm od początku robótki będziemy zamykać nagłówkę rękawa. Tu ja teraz dodaję ostatnie 2 oczka i będę przerabiać dalej. Przerobię poza kadrem i włączę się właśnie w momencie, kiedy już trzeba będzie to wykonywać. I teraz jeszcze tak, tutaj te dodane oczka, które dodaliśmy jako lewe, będziemy przerabiać na lewo. W tym momencie, tak jak mówiłam, oczka lewe, będzie to ilość ich się zwiększać. Będziemy mieli 3 oczka lewe, 2 prawe, 3 lewe i dopiero wzór. I oczywiście, jeżeli będzie Wam to za mało, to możecie przecież dodać więcej sobie oczek, tak? Musicie to sobie uwzględnić na swoje po prostu potrzeby, tak? Możecie też, tak jak mówiłam, zrobić tutaj po prostu nie tak jak ja, że jest ten lewe, prawe i lewe, tak? Nie taki właśnie wzór, nie taka właśnie przerwa pomiędzy wzorem, wobec czego wszystko sobie też dopasujcie. No mi się taka podoba, fajnie na dłoni się rozszerza, ładnie, to wszystko fajnie wtedy wygląda. No ale mówię, to wszystko sobie trzeba zawsze do indywidualnych potrzeb, o, i wszystko spadło, dostosować. A ja nie przedłużając, będę dalej dziergać. Jeszcze zostają mi właśnie ten 12 do końca, 13 i 14 powtórzenie wzoru. No i mówię, i włączę się, jak będziemy zamykać na pachy.